Cześć, merhaba, tutaj Blanka z kanału Pod Tureckim Słońcem. Kochani, bardzo często spotykam się z pytaniami ze strony turystów odnośnie tego, czy warto pojechać do Pamukkale. Także dzisiaj sama wybrałam się do tego miejsca i zapraszam Was do oglądania najnowszego vloga. Na końcu odniosę się do tego zapytania, powiem Wam, jakie jest moje zdanie na temat Hierapolis i Pamukkale. Podstawowe informacje: czynne jest od 8 do godziny 18. Bilet kosztuje 30 euro. Ja oczywiście będę wchodzić na kartę muzealną. Tak wygląda wejście na cały kompleks Pamukkale Hierapolis. Przed nami jest brama bizantyjska. Słuchajcie, jeżeli macie na przykład trudności z nogami, jakieś problemy z chodzeniem, to zawsze możecie wjechać na górę takimi samochodzikami. Natomiast ja oczywiście będę tutaj biegła, żeby jak najwięcej dla Was nagrać. Pozostałości po gimnazjonie. Ale cisza, spokój. Jak możecie zobaczyć, teren jest bardzo rozległy. Trzeba było się wspiąć, ale widok jest z tego teatru zjawiskowy. Teatr w Hierapolis. Uważam, że to jest jeden z piękniejszych teatrów, jeden z lepiej zachowanych. Taka ciekawostka, słuchajcie, w dalszym ciągu odbywają się tutaj koncerty. No niestety nigdy nie miałam okazji uczestniczenia w takim koncercie. Teatr został zbudowany w II wieku naszej ery. Przeznaczony był na około 12 do 15 tysięcy widzów. Spójrzcie na ten widok. Na scenie była ściana dwukondygnacyjna. Jak widzicie, do obecnych czasów zostało tylko tyle. I w niszach znajdowały się oczywiście posągi, nawiązujące, reliefy nawiązujące do życia na przykład Dionizosa, Apollo czy Artemidy. Na tych dolnych siedziskach oczywiście siedzieli kapłani, jakieś osoby najważniejsze w mieście. Często tam znajdują się inskrypcje z opisami, kto gdzie siedział. I taka ciekawostka, po środku odbywały się zarówno wydarzenia teatralne, jak i walki gladiatorów. Tam po środku macie diazomę, która dzieliła widownię na dwie części, dolną i górną. A tam możecie już zobaczyć bawełniane tarasy. Kilka faktów o kompleksie Hierapolis Pamukkale. Ten kompleks w 1988 roku został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Większość turystów kojarzy to miejsce przede wszystkim ze względu na Pamukkale. Pamuk z tłumaczenia z języka tureckiego jest to bawełna, a kale twierdza, zamek, czyli można to przetłumaczyć jako bawełniany zamek, bawełnianą twierdzę. Po pierwsze, to właśnie w tych okolicach uprawiana jest bawełna. To stąd pochodzi jedna z najlepszych bawełn w Turcji. Możecie stąd zakupić bardzo dobrej jakości ręczniki czy odzież. Druga kwestia, jak mogliście już zobaczyć z daleka, to miejsce Pamukkale to są bawełniane tarasy. Białe niecki, śnieżno-białe niecki wypełnione wodą. Oczywiście, jak to na Turcję przystało, jest tutaj mnóstwo legend. Jedna z nich mówi na przykład o tym, że był pasterz, który miał zwierzęta, które codziennie tutaj wypasał i doił. Natomiast któregoś razu został uwiodła go bogini księżyca i zapomniał o tych swoich zwierzętach, poddał się uciesze i ich nie wydoił. One czekały, aż w pewnym momencie to całe mleko rozlało się po górze i stąd ten kolor biały. Druga legenda związana z tym miejscem mówi o tym, że była
kobieta, która no, nie mogła wyjść za mąż, nie mogła znaleźć kandydata na męża. Z tego względu było jej bardzo przykro i w pewnym momencie rzuciła się z góry do takiej niecki, ale nie zginęła. Straciła przytomność, leżała trochę w tej wodzie i dzięki tej wodzie została upiększona i wówczas przejeżdżał obok syn bogatego kupca, zakochał się i jej, że tak powiem, historia życiowa zakończyła się pozytywnie. Także ten kolor biały, ale skąd on się tak naprawdę bierze? To całe miejsce słynęło niegdyś jako uzdrowisko. Tutaj znajdują się wody termalne i kiedy one wydostają się na zewnątrz, mają kontakt z powietrzem, dochodzi do wyodrębnienia węglanu wapnia, który ma właśnie kolor biały. To jest tak zwana martwica wapienna. Wygląda to przepięknie, za chwilę podejdziemy i za chwilkę zrobię dla Was relację z tamtego miejsca. Po trawertynach chodzimy boso, z tego względu, że są one pod ochroną. Niegdyś tutaj w tym miejscu znajdowało się bardzo dużo hoteli, ale później zostały one rozebrane z tego względu, że zagrażały temu cudowi. Tak to możemy powiedzieć. Jest to cud, jeżeli chodzi o Turcję. Powiedziałam Wam o tym, że większość turystów kojarzy to miejsce właśnie z bawełnianymi tarasami, ale tak naprawdę znajduje się tutaj jedno z ciekawszych antycznych miejsc w Turcji, czyli Hierapolis. Słuchajcie, ja byłam kilkukrotnie w Hierapolis, ale jeszcze wszystkiego nie zobaczyłam, także bardzo zależało mi na tym, żeby tutaj jeszcze raz przyjechać i będę chciała pokazać Wam kilka, moim zdaniem, bardzo ciekawych miejsc. Także w tym momencie zmierzamy do Plutonium. Tak wygląda wejście, Plutonium. Różne nazwy można tutaj znaleźć w internecie i to było miejsce kultu Plutona. Mówi się o tym, znaczy taka historia z tym była związana, że to były wrota do podziemi, do świata zmarłych. W tym miejscu mamy utworzoną specjalną platformę, dlatego że nie możecie podejść zbyt blisko Plutonium, z uwagi, iż cały czas wydobywa się tam trujący gaz w postaci dwutlenku węgla. Kiedyś kapłani składali ofiary ze zwierząt i chodzą tutaj takie pogłoski, że prawdopodobnie kapłani nauczyli się po prostu bardzo długo wstrzymywać oddech. Oni tam wchodzili z tymi zwierzętami, zwierzęta padały, a oni oczywiście wychodzili żywi i dzięki temu zyskiwali tutaj duży szacunek wśród mieszkańców. Druga kwestia, o której czytałam, to jest taka, że gaz utrzymywał się tylko do pewnego poziomu i oni po prostu, będąc wysocy, nie wdychali tego dwutlenku węgla, stąd udało im się przeżyć. Tak to wygląda z daleka, natomiast za chwilę przybliżę, żeby pokazać Wam wejście. Chciałabym, żebyście zwrócili uwagę, jak bąbelkuje woda. Ten gaz cały czas się wydobywa i to, uważam, jest bardzo ciekawe zjawisko. Można to przyrównać do wiecznych ogni chimery, prawda? Które już od tysięcy lat po prostu ten ogień cały czas trwa. A tutaj cały czas wydobywa się trujący gaz. Mamy przepiękną pogodę. W tym momencie kieruję się do miejsca, które zawsze chciałam zobaczyć, ale zawsze je omijałam z tego względu, że nigdy nie miałam wystarczająco dużo czasu. Jest to grób świętego Filipa, tak zwane martyrium, ponieważ Hierapolis było ważnym ośrodkiem, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. To tutaj święty Filip został ukrzyżowany głową w dół, poniósł męczeńską śmierć i tutaj odbywają się do tego miejsca pielgrzymki. Jest to ciekawy budynek, który ma postać ośmiokąta, a w środku jest krzyż. Także idę zobaczyć po raz pierwszy, natomiast jest to jeszcze wyżej niż teatr, także czeka mnie wspinaczka. Tutaj mamy znak, a tam dokładnie idziemy. Jestem, myślę, mniej więcej w połowie. Jeszcze muszę pokonać schody. Także na pewno jak będziecie się tutaj wybierać, to oczywiście sportowe buty trzeba zabrać ze sobą, żeby było wygodnie. Po drodze mamy jeszcze hammam.
Jeżeli chodzi o Hierapolis, naprawdę, słuchajcie, jest tutaj mnóstwo rzeczy do zobaczenia. Zazwyczaj w trakcie wycieczek otrzymujecie 3 godziny czasu wolnego i wiadomo, że to nie jest wystarczające, żeby zobaczyć wszystko, także czasami trzeba selekcjonować. Przed nami fontanna, pięknie zdobiona. Grobowiec świętego Filipa i zobaczcie, tutaj obok stał kościół cmentarny. Grób świętego Filipa, który przyjechał tutaj szerzyć Ewangelię i zmarł śmiercią męczeńską. O, nawet pieniądze ktoś tam wrzucił. Pozostałości po kościele. Czekało na mnie jeszcze kilka schodów dosłownie i dotarłam. Właśnie patrzymy na martyrium świętego Filipa. Budynek z IV-V wieku naszej ery. Pokażę Wam na tablicy informacyjnej. Widzicie? Bardzo duża przestrzeń. Tak to wygląda. Wyglądało. Wygląda tak. Weszłam do środka. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to zobaczcie, są różne symbole. Przejdę dookoła i zobaczymy, jakie symbole uda nam się znaleźć. Bardzo ciekawe miejsce. I mało turystów tutaj przychodzi, także czuć taki spokój i taką powagę tego miejsca. A tam gdzieś chyba jest Laodikia. Na kanale znajduje się filmik z tego miejsca. Zapraszam do oglądania. I kolejny krzyż. Z chęcią spędziłabym tutaj więcej czasu, ale niestety chcę pokazać Wam jak najwięcej, dlatego biegniemy dalej. Zobaczcie, jak pięknie widać teraz te bawełniane tarasy. To, co teraz widzicie, to są pozostałości świątyni Apollina. Tutaj to miasto zostało nawiedzone przez kilka potężnych trzęsień ziemi. Jedna z kolumn wpadła do basenu, antycznego basenu Kleopatry. I my właśnie tam idziemy. Nie wiem, czy będzie możliwość zrobienia filmu, dlatego że w tym roku, w 2025 roku, basen Kleopatry jest zamknięty, jest poddawany renowacji. Spójrzcie, według tej tablicy, jakie tutaj niegdyś znajdowało się piękne nimfeum, czyli antyczna fontanna. W dolnej części sanktuarium, świątyni Apollo, znajdowała się właśnie fontanna nimfeum. Tak to wyglądało. Zmierzam do budynku, gdzie normalnie znajduje się basen Kleopatry, który jest tutaj zazwyczaj dodatkowo płatny, jeżeli chodzi o wycieczki fakultatywne. Jak ja pracowałam w biurze, to było to chyba 10-11 euro. Natomiast w tym roku on został zamknięty. Zgodnie z tym, co gdzieś wyczytałam w internecie, powinien być otwarty już niedługo, za dosłownie parę dni, dlatego że planowane otwarcie jest na listopad 2025 roku. Zgodnie z legendą to tutaj faktycznie kąpała się Kleopatra i jak zwykle jest taka legenda związana z tym miejscem, że woda ma właściwości odmładzające, potrafi odmłodzić nawet o 10 lat. Jeżeli będziecie wybierać się do kompleksu Hierapolis Pamukkale na własną rękę, to musicie wiedzieć, że są tutaj 3 wejścia. Jedno znajduje się u dołu, drugie to jest Gunei Kapısy, czyli południowe, i tutaj północne Kuzey Kapısy.
Niestety, z tego co widzę, to wejście do basenu jest zamknięte, także nawet nie mogę podejść, żeby Wam pokazać, jak to normalnie wygląda. Moim zdaniem, jeżeli jesteście w Hierapolis, to warto skorzystać z takiej kąpieli, bo ja wychodzę z założenia, że pewnie już do tego samego miejsca nigdy więcej nie przyjadę, także korzystam z takich atrakcji. A to, co tutaj mamy, to jest kogut, ponieważ my znajdujemy się niedaleko miejscowości Denizli, która słynie z najgłośniejszych i najdłużej piejących kogutów. Co roku organizowany jest konkurs na koguta, który najdłużej i najgłośniej pieje. One potrafią tak długo piać, że po prostu tracą świadomość. Budynki hammamu, które obecnie zostały przekształcone na muzeum. W środku znajduje się bardzo dużo ciekawych rzeczy, wartych zobaczenia, także za chwilkę sobie podejdziemy, ale ja myślę, że w pierwszej kolejności pójdziemy na tarasy. Chwała dla osób, które zajmują się tutaj tym antycznym miastem Hierapolis, dlatego że znajduje się bardzo dużo drogowskazów, kierunkowskazów. Wszystko jest bardzo dobrze opisane, także jak będziecie chcieli zwiedzać na własną rękę, to naprawdę nie jest to trudne. Przed nami znajduje się mapa. Spójrzcie, jakie Hierapolis jest ogromne, jaki to jest duży teren. Wcześniej byliśmy tutaj 12, czyli teatr. Jeżeli chodzi o 7, Agora, jeszcze tam nawet nie doszliśmy. Także w tym momencie znajdujemy się przy bawełnianych tarasach. Na terenie tego kompleksu mamy 2 obszary z bawełnianymi tarasami. To, na co w tym momencie patrzycie, to są naturalne bawełniane tarasy, które powstawały, słuchajcie, one tu są już od 14 000 lat. Jak widzicie, nie ma tutaj za dużo wody i jest informacja, że po tych tarasach nie możemy wchodzić. Także no, przestrzegajcie zasad. Te tarasy są pod ochroną i tylko możemy je oglądać z daleka. W tym miejscu mamy te naturalne tarasy, natomiast specjalnie dla turystów utworzono takie sztuczne niecki. Ta martwica wapienna, ona faktycznie jest naturalna, ona faktycznie powstaje w wyniku wytrącenia się węglanu wapnia. Jest to miejsce oblegane przez turystów, szczególnie w okresie letnim i informacja, aby ściągać buty. Nie można wchodzić w butach, także ja za chwilę ściągnę i można je tutaj zostawić. O, zobaczcie. Ten materiał, nazywany trawertynem, często wykorzystywany do tworzenia rzeźb, słuchajcie, to jest naturalny peeling dla stóp. W niektórych miejscach trzeba bardzo uważać z tego względu, że może być bardzo ślisko. Te niecki, o, już bym się pośliznęła, te niecki nie są głębokie, nie możecie w nich za bardzo pływać, ale moja rada jest taka, żebyście nie zatrzymywali się tylko na tym górnym piętrze, ponieważ zazwyczaj tutaj turyści stoją, potem są niezadowoleni z tego względu, że jest tłoczno, natomiast jak zejdziecie nieco w dół, tam można zrobić naprawdę piękne zdjęcia. Przynajmniej tak było do tej pory. Cały czas płynie tutaj woda, natomiast z tego co czytałam, przepływ tej wody regulowany jest przez człowieka. Tak, żeby zarówno te naturalne baseny dostawały wodę, jak i te sztuczne. Po środku jest taka wnęka, gdzie cały czas płynie woda. Jeden z najpiękniejszych widoków. Od pewnego czasu odbywają się tutaj także loty balonem i są one zdecydowanie tańsze, bo praktycznie dwukrotnie tańsze od lotu balonem w Kapadocji i przyznam Wam szczerze, że ja na początku podchodziłam sceptycznie do tego tematu, ale kiedy poleciałam, widok jest niesamowity. Oglądanie tych trawertyn, oglądanie całego Hierapolis z góry robi ogromne wrażenie, także na pewno polecam. Oczywiście każdy robi pamiątkowe zdjęcia, dlatego że jest to wyjątkowe miejsce. Jeden z głębszych basenów. O, jaka ciepła woda. Jaka przyjemna woda.
Możecie zobaczyć, jakie to jest przejrzyste wszystko. Ze względu na swoje właściwości lecznicze woda ta jest przede wszystkim polecana dla osób, które mają problemy skórne, są zestresowane, a także mają problemy z układem krążenia. Szczególnie w takich miejscach peeling gwarantowany. Moim zdaniem w dniu dzisiejszym, przypomnę, końcówka października 2025 roku, mamy bardzo dużo wody w tych Nieckach. Także wygląda to zjawiskowo. Tam jest wejście i zazwyczaj tam turyści się zatrzymują, natomiast ile ja już przeszłam, jeszcze kawałek przede mną, ale nie będę szła do samego końca, dlatego że chcę jeszcze przynajmniej 2 miejsca odwiedzić. Natomiast jeżeli będziecie tutaj na wycieczce i okaże się, że na przykład na górze nie ma wody, to tak jak mówię, zejdźcie troszeczkę niżej, bo zazwyczaj tam jest mniej ludzi i są lepsze warunki do zrobienia przepięknych zdjęć. W niektórych miejscach możecie zobaczyć takie troszeczkę inne kolory, taki różowy, czerwony, żółty, zielony i warto wiedzieć, że niedaleko znajduje się coś takiego jak Karahait i tam właśnie są trawertyny, ale kolorowe, nie białe. Buty wciąż na mnie czekają, nikt ich nie ukradł, także zakładam buty i śmigam dalej. Zabieram Was do Muzeum Archeologicznego Hierapolis. Oczywiście nie będę dla Was wszystkiego nagrywać, chciałabym pokazać Wam przykładowe skarby znajdujące się na terenie muzeum. To, co teraz Wam pokazałam, to są różne elementy, które zostały znalezione na terenie cmentarzyska. Z tego względu, że wspominałam Wam, że Hierapolis było kiedyś bardzo słynnym uzdrowiskiem i wielu kuracjuszy przybywało tutaj celem leczenia. Ale no nie każdemu się udawało, nie każdy wychodził z tego cały i zdrowy. Dlatego w Hierapolis znajduje się jedno z najciekawszych, największych cmentarzysk, czyli nekropolia. I znajduje się tam ponad 12 000 różnego rodzaju grobów. Tutaj przykład bogato zdobionych sarkofagów. Często na tych sarkofagach znajdowały się takie wspólne elementy. Girlanda, czyli taki synonim chwały, również Eros. Tutaj mamy na przykład Erosa, tak mi się wydaje, symbol duszy człowieka, która jest ulotna. Również winogrono, napój boski, winorośla także są symbolem takiego odrodzenia życia wiecznego. Również często występuje na przykład meduza czy lew, które mają za zadanie ochronę zmarłego. Często na sarkofagach znajdowały się różnego rodzaju reliefy, napisy, z tego względu, że miały one właśnie po pierwsze wskazywały, kto na przykład został pochowany w danym miejscu, albo stanowiły takie ostrzeżenie dla osób, które mają nieczyste intencje, czyli chciałyby otworzyć taki sarkofag i okraść zmarłego z jego dobytku, bo pamiętajcie, że w czasach starożytnych często chowano z monetami, często chowano z jakimiś ważnymi dla danej osoby zmarłej rzeczami. Jaka to jest perfekcja wykonania. Değerli ziyaretçilerimiz, lütfen tarihi anlayışınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz.
Myślę, że mogłabym spędzić tutaj pół dnia w samym tym muzeum, podziwiając rzeźby, sarkofagi, wszystko, co tutaj się znajduje. Sekcja niewielkich rzeczy znalezionych podczas wykopalisk. Na terenie miasta Hierapolis była bita własna moneta. Biżuteria, spinki do włosów, przyrządy medyczne. Pokażę Wam coś ciekawego. Gus Yashi Shisheleri, czyli takie małe buteleczki do gromadzenia łez. I piękna ceramika, szczególnie podoba mi się ten kawałeczek. Zostało niewiele, ale widać, że było to przepiękne. Opuściłam już muzeum i idę w kierunku cmentarzyska. Mam jeszcze jakąś godzinę na samodzielne zwiedzanie. W ogóle chciałam się odnieść do pewnego komentarza, który ostatnio dostałam. Miałam wrażenie, że to miała być taka trochę szpilka, która została we mnie wbita. Mianowicie, że ostatnio pojawiło się bardzo dużo dziewczyn Polek mieszkających w Turcji, które utworzyły kanały na YouTube i że to jest łatwy zarobek. Także słuchajcie, no nikt nikomu nie broni. Każdy może założyć kanał na YouTube. Ja już o tym szczerze mówiąc myślałam od wielu, naprawdę wielu lat, ale dopiero teraz się zdecydowałam i bardzo się cieszę, dlatego że ja lubię podróżować i jeżeli komuś przydają się te filmiki, to czemu by nie? A jeżeli będę na tym zarabiać, to dla mnie to jest jeszcze dodatkowa korzyść. Także myślę, że jest tyle miejsca w internecie, że każdy spokojnie znajdzie dla siebie swoją niszę. A poza tym, tak jak widzicie na przykład teraz, wcale to nie jest takie proste, jak to się wydaje oglądając, dlatego że ja naprawdę poświęcam mnóstwo czasu, żeby przygotować, poczytać o danym miejscu, przygotować informacje. Potem biegam jak szalona. Wy tego nie widzicie, ale czasami to jest naprawdę ciężka praca. Ale ja to lubię, ja to bardzo lubię i dziękuję, że ze mną jesteście. Miasto Hierapolis zostało założone przez króla Pergamonu Eumenesa II w II wieku przed naszą erą i mówi się, że jego nazwa nawiązuje do imienia żony pewnego Herosa, Hiery. Brama bizantyjska w całej okazałości. Tak niegdyś wyglądała. Chmury robią dzisiaj taką robotę, tak to pięknie wygląda. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak słonecznie i ciepło. Przed nami jest kolejna brama, brama nazywana bramą Domitiana albo Frontiniusa. Nazwijcie mnie szaloną, ale ja uwielbiam to miasto i ja wiem, że długo tutaj się jedzie, bo około 380 km w jedną stronę trzeba liczyć, ale w jednym miejscu macie tyle atrakcji do zobaczenia. Także jeżeli ktoś zapyta się mnie, czy warto, moim zdaniem warto. I wiecie, ja nie rozumiem takich argumentów w stylu, że 20 lat temu wyglądało to lepiej. No okej, wyglądało może to lepiej, ale w dalszym ciągu wygląda to fantastycznie i za 20-30 lat może tego już tutaj nie będzie, dlatego ja nie rozumiem, jak ktoś mówi, że się nie opłaca tutaj przyjeżdżać. No to, że to miejsce jest wpisane na listę UNESCO już świadczy o tym, że jest wyjątkowe. Dodatkowo troszeczkę Pamukkale można przyrównać do Kapadocji z tego względu, że dużo osób Kapadocję tylko kojarzy z lotem balonem i nie jest zainteresowanych absolutnie niczym, co jest poza balonami. I tutaj też wielu turystów kojarzy Pamukkale wyłącznie z bawełnianymi tarasami, a tak jak widzicie, jest tutaj Hierapolis, który ma przepiękny teatr, przepiękne eksponaty w muzeum, przepiękne zabytki, które są niezwykle interesujące i nawet jeżeli ktoś nie jest zainteresowany historią, bo tak jak ja Wam mówiłam, ja nie jestem jakąś pasjonatką historii, to mimo wszystko robi to na mnie ogromne wrażenie i po prostu uważam, że warto chociaż raz tutaj przyjechać. Także dajcie znać, czy się ze mną zgadzacie, czy w ogóle byliście już w Pamukkale i czy w ogóle planujecie, co sądzicie o tym miejscu. A ten budynek to są latryny, czyli antyczne toalety. Tutaj widzicie, macie kanał po środku. Brama Frontiniusa, natomiast to, na co teraz patrzycie, to jest ulica, droga
Frontiniusa. Zarówno po lewej stronie, jak i po prawej stronie znajdowały się sklepy, a także domostwa, ponieważ była to główna ulica handlowa miasta Hierapolis. To było miejsce, gdzie wytłaczano oliwę z oliwy. Słuchajcie, nagrywam tak dużo, że mój telefon właśnie mi krzyczy, że nie mam już miejsca, a ja nie mam czasu na usunięcie poprzednich materiałów. Także kilka jeszcze dosłownie kadrów z terenu cmentarzyska. Tak jak Wam powiedziałam, ponad 1200 grobów, ale znajdują się różnego rodzaju tutaj groby, sarkofagi, grobowce rodzinne, tumuli, czyli takie kopce, jak znajdę to Wam pokażę, czy hypogeum, czyli groby podziemne. Hammam Bazylika. Piękny przykład grobu tumulus. Słuchajcie, teren ten jest ogromny. On się ciągnie i ciągnie, tak jak powiedziałam, około 2 km. No ja niestety nie mam czasu, żeby tutaj na spokojnie pochodzić i ponagrywać. Także tylko kawałek dla Was, żebyście zobaczyli, jak wygląda największe cmentarzysko, jeżeli chodzi o antyczne miasta w Turcji. W programie wycieczki jest jeszcze odwiedzenie takiego miejsca nazywanego tureckimi Malediwami, ale nie mam tutaj na myśli Suluada, tylko jezioro Salda. Ja nie wiem, czy połączę te dwa filmy, podejrzewam, że tak, dlatego że z jeziora Salda tam będziemy mieć około godzinkę czasu wolnego, także dużo dla Was nie nagram. Dlatego śpieszę na miejsce zbiórki i ruszamy dalej. Zapytałam pewną odważną rodzinę, która weszła do środka, do wody, jaka jest temperatura. Powiedzieli, że no jest zimno, na tyle zimno, że zaczęły ich łapać skurcze. No ale no niestety mamy już końcówkę sezonu, także ta pogoda nam się bardzo zmieniła w ciągu 1,5 godziny. Czasami tak bywa. Kochani, dziękuję, że oglądaliście ten vlog. Mam nadzieję, że był dla Was interesujący i do zobaczenia pod tureckim słońcem, którego teraz nam zabrakło. Buziaki, papa!